Kochamy miasto rodzinne za wspomnienia naszego dzieciństwa i młodości. Minęły dziesiątki lat, a ja wciąż oglądam dziecinnymi oczami skwer na Placu Litewskim i nieprzebyty w swoim ogromie dla dziecięcych nóg ogród Saski. Zachwycają mnie wyczyszczone do blasku litery na hotelu europejskim. Wdycham mocny zapach mielonej kawy, dolatujący z eleganckich sklepów kolonialnych w pobliżu kościoła kapucynów. Czuję na języku niezapomniany smak czekoladowych ciastek od Semadeniego. Mam w uszach zgiełk panujący w dni targowe na Świętoduskiej i urzeka mnie wspomnienie ożywionego ruchu w okolicy ulicy Lubartowskiej, gdzie kupcy żydowscy w czarnych kapeluszach i w hałatach namawiają przechodniów do odwiedzenia ich ciasnych sklepików pełnych wszelkiego handlowego dobra. Tak Julia Hartwig rozpoczyna tekst Lublin niezapomniany. Jest to esej, który został wydrukowany jako wstęp do albumu fotografii Edwarda Hartwiga Lublin i okolice wspomnienie, który został wydany w 2004 roku przez wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. To esej, którym Julia Hartwig wraca do Lublina, do miasta niezapomnianego. Hartwig, miasto niezapomniane, to wystawa fotografii i esejów, a właściwie fragmentów esejów. To spotkanie dwojga artystów. Julii Hartwig, pisarki, poetki, eseistki, tłumaczki i Edwarda Hartwiga, fotografa. Rodzeństwa bardzo mocno związanego z Lublinem, które w Lublinie stawiało pierwsze artystyczne kroki w dziedzinie poezji i w dziedzinie fotografii. Wystawa prezentowana w galerii Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN to wystawa, na której chcieliśmy pokazać fotograficzne wizje Edwarda Hartwiga, zarejestrowane przez niego zarówno w okresie przedwojennym, jak również po wojnie, na odbitkach, oryginalnych odbitkach przez niego wykonanych w zestawieniu, a właściwie w dialogu z fragmentami tekstów Julii Hartwig. Przede wszystkim dwóch esejów opublikowanych w dwóch albumach. Wspomnianym już Lublin i okolice wspomnienie oraz znacznie wcześniejszym albumie Lublin, wydanym w 1956 roku. Julia Hartwig fotografii w swojej rodzinie, a właściwie znaczeniu fotografii w swojej rodzinie poświęciła esej Fotografia udomowiona. Ale motyw fotografowania pojawia się w wielu jej wspomnieniach, ponieważ fotografia była bardzo ważnym elementem jej życia w Lublinie. Zarówno brat, jak i ojciec zawodowo zajmowali się fotografią. Dzięki temu z fotografią była bardzo mocno związana, choć sama, przyznaje i wielokrotnie to podkreślała, nie fotografowała. Jednak z fotografią była bardzo mocno związana. Między innymi właśnie poprzez pisanie wstępów do albumów fotograficznych brata. Ich wspólna wrażliwość na otaczający świat, na miasto, w którym się wychowali, na przyrodę w tym mieście, na ciekawe miejsca, zaułki, zakamarki, ulice, perspektywy, które nie zawsze są widoczne z punktu widzenia przechodnia, znalazły swoje odzwierciedlenie zarówno w fotografiach Edwarda Hartwiga, jak i w tekstach, które Julia Hartwig do albumów fotograficznych swojego brata przygotowała. Na wystawie prezentujemy 11 zdjęć wykonanych przez Edwarda Hartwiga, przez niego osobiście wywołanych. Zdjęcia w bardzo różnych formatach, wykonywane w różnym okresie czasu i dzięki temu pokazujące również to, jak Lublin się zmienia, jak się zmieniał, dzięki czemu dzisiaj, patrząc na te fotografie, przywołujemy jego współczesny wygląd. Tym fotografiom towarzyszy 6 fragmentów tekstów Julii Hartwig. One nie odnoszą się bezpośrednio do zdjęć, które na wystawie są prezentowane, ale
próbują odtwarzać i przypominać klimat i atmosferę Lublina, w którym żyli Hartwigowie do wybuchu II wojny światowej, ale również tego miasta, do którego powracali wtedy, kiedy już oboje mieszkali w Warszawie. Wystawa została przygotowana z okazji stulecia urodzin poetki. Była jednym z wydarzeń towarzyszących letnim obchodom tychże urodzin. Jest to wystawa, której otwarcie było połączone z prezentacją publikacji, jaka również z okazji stulecia urodzin Julii Hartwig została przygotowana przez Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN. To publikacja zatytułowana Miasto niezapomniane. Lublin Julii Hartwig. Mała książeczka, w której zebraliśmy kilkanaście tekstów Julii Hartwig, bardzo różnorodnych, ponieważ są to zarówno wspomniane przeze mnie teksty eseistyczne do albumów fotograficznych Edwarda Hartwiga, ale także eseje poświęcone Józefowi Czechowiczowi czy Annie Kamieńskiej, a także bardzo ciekawa rozmowa, jaką Julia Hartwig przeprowadziła ze swoim bratem. Drugą warstwą narracyjną tej książki są właśnie zdjęcia. Wszystkie teksty otwierają i zamykają zdjęcia Edwarda Hartwiga. Zdjęcia przede wszystkim przechowywane w zasobach pracowni ikonografii Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, będące depozytem córki Edwarda Hartwiga, Ewy Hartwig-Fijałkowskiej.